Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Karoq. I to już do Karoqa po liftingu, bo ta Skodunia przeszła niedawno mały facelifting. Mały, ale jednak odświeżający Karoqa, który na rynku jest od 2017 roku. Zmiany to klasycznie, jak to w takich odświeżeniach ma miejsce, czyli nowy grill, nowe zderzaki, nowe lampy i w sumie to wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze wielki napis na klapie z tyłu Skoda. Tak, żeby każdy wiedział, jakim autem jedziecie i go wyprzedzacie. Ale jak widzicie na zdjęciach, Karoq naprawdę odmłodniał i wygląda dobrze. Zwłaszcza w pomarańczowym kolorze, czyli takim jak na moim egzemplarzu. Nowością są też te aerodynamiczne alufelgi z kołpakami. Tak, z kołpakami, czyli są takie plastikowe nakładki na felgi, żeby auto mniej paliło. Niestety nie mogłem tego zdjąć, w sensie bałem się, że to połamie, ale pokazałem coś podobnego przy teście Kodiaqa RS, więc odsyłam do testu w prawym górnym rogu. Z racji na nieco inne zderzaki, Karoq urósł o całe 8 mm i teraz jego długość to 4390 mm. Wysokość, szerokość oraz rozstaw osi pozostały bez zmian i wynoszą one kolejno 1603, 1841 oraz 2638 mm. Prześwit natomiast to 172 mm dla auta z napędem naprzód oraz 176 mm dla auta z napędem 4x4. Bagażnik też pozostał bez zmian i ma albo 521, albo 479 litrów. Albo, bo auto może mieć różne tylne fotele i mniejsza wartość jest z fotelami Varioflex, czyli takimi, które są przesuwne. I fotele przesuwne przesuwają się o 15 cm, w związku z czym bagażnik zwiększa się z 479 do 588 litrów. Ja niestety miałem zwykłe fotele, chociaż te też mają zalety, ale najpierw bagażnik. Kufer u mnie ma 521 litrów i jest naprawdę duży. Co ciekawe, nie jest on płaski w standardzie, bo nie mamy wtedy drugiego dna. Żeby dostać taką płaską podłogę, trzeba dopłacić 800 zł. Moim zdaniem to powinno być w standardzie. Pod podłogą, jak widzicie, jest miejsce na koło zapasowe albo zestaw naprawczy. Miło też, że z bagażnika możemy położyć fotele, które niestety nie są płaskie, bo nie miałem tej opcji za 800 zł w postaci tej dodatkowej podłogi. W kufrze są też bardzo duże i regulowane haczyki, gniazdo pod zapalniczkę, a także i boczne schowki, które możemy wyjąć. Bardzo fajne. Wsiadamy na tył, gdzie tak jak mówiłem, ja mam zwykłą kanapę. Zwykłą, czyli nie jest ona przesuwana. I przesuwana kanapa jest super, o ile nie będziemy z tyłu wozić kogoś wysokiego, bo zwykła kanapa jest o 2,7 cm niżej zamontowana niż ta Varioflex, czyli regulowana. Jak widzicie, ja w tej zwykłej się bez problemu mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje i przejściem do bagażnika. Dalej mamy oddzielne nawiewy, mały schowek oraz różne złącza. 230 pod zapalniczkę, a także USB typu C. Są też gazetowniki po obu stronach i oddzielne oświetlenie na tył. Niestety, zestaw złącz z tyłu to opcja za 1100 zł. Aha, i w opcji jest też możliwość zamówienia oddzielnej strefy klimatyzacji na tył. Wsiadamy więc naprzód, gdzie witają nas naprawdę bardzo wygodne i głębokie fotele. Naprawdę głębokie, w sensie mają niezłe trzymanie boczne. Ja mam fotel w pełni manualny, ale w opcji może być on w pełni elektryczny, nawet z funkcją pamięci. Fotel ma dużą regulację i co ważne, podłokietnik też jest regulowany i to w dwóch płaszczyznach. Fajnie. Pora na deskę rozdzielczą, która jest dokładnie taka sama jak przed liftem, a przynajmniej ja nie znalazłem żadnych różnic. Producent chwalił się jedynie o możliwości wyboru nowych tapicerek i to wszystko. Czyli jest prosto, czytelnie i łatwo w obsłudze. Mamy też ekran ładnie wkomponowany w deskę rozdzielczą, fizyczne przyciski od klimy, no tutaj nie ma udziwnień. No dobra, kierownica jest nieco udziwniona, ale tylko ta dwuramienna. Jak komuś taka nie pasuje, to w opcji można zamówić taką zwykłą trójramienną. Również można jeszcze zmienić cyfrowe zegary, bo Skoda wciąż oferuje klasyczne zegary z komputerem pokładowym na środku. Chociaż ja miałem te w pełni cyfrowe i są naprawdę ładne, w sensie mogą mieć zwykłe motywy i są czytelne. Jedynie miałem lekkie opóźnienie, jak zmieniamy kolejne dane w komputerze pokładowym, co mnie trochę denerwowało. Drugi ekran to ten na środku deski rozdzielczej, który jest ładnie wkomponowany, a nie wystaje ponad deskę. To też jest opcja, bo w podstawie ekran jest nieco mniejszy i ma 6,5 cala. System jest w miarę prosty w obsłudze i działa też w miarę szybko. W miarę są też materiały. Co prawda, wszystko jest mocno twarde i plastikowe i pojawiło się piano black, ale przynajmniej spasowanie jest dobre.
No dobra, te materiały jednak powinny być nieco lepsze. Dobra, to jeszcze szybkie sprawdzenie schowków, których klasycznie jak to w Skodzie jest mnóstwo. Poważnie, schowków i różnych udogodnień, jak wyjmowane wkładki z podłokietnika, gumki w drzwiach, czy trzymadełka na bilety parkingowe w szybach. No jest tego sporo. Jest nawet miejsce na parasol pod fotelem kierowcy, ale niestety zapomniałem to nagrać. To pora zajrzeć pod maskę i pokazać silnik. Karok po liftingu ma nieco zmienioną gamę silnikową i tak, gamę otwiera 3-cylindrowy benzynowy 1.0 turbo o mocy 110 koni. Dalej mamy 4-cylindrowe benzynowe turbo 1.5 TSI o mocy 150 koni. Następnie kolejna benzyna turbo R4 o mocy 190 koni. I na końcu mamy turbo diesel 2.0 TDI o mocy 115 lub 150 koni. Po lifcie z oferty wypadł diesel 1.6 TDI, ale za to dołączyła benzyna 2.0 TSI. W sumie wybór silników jest bardzo fajny, zwłaszcza że Karoka można kupić zarówno z manualem, jak i automatem oraz z napędem na przód, jak i napędem na wszystkie koła. 4x4 jest dostępne tylko z najmocniejszym dieslem i benzyną i tylko z automatyczną dwusprzęgłową przekładnią DSG. Ja wybrałem chyba najbardziej optymalny wariant, czyli 1.5 TSI o mocy 150 koni połączony z automatem DSG. Optymalny wariant, jeśli ktoś nie zamierza jeździć po jakimś tam lekkim terenie. Chociaż po lekkim terenie to Karok spokojnie pojedzie nawet z napędem na przód. Sprawdziłem to. Tak więc silnik to 4 cylindry turbo, który ma 150 koni oraz 250 Nm, dostępnych już od 1500 obrotów. Sprint do setki katalogowo powinien trwać 8,9 sekundy. Czas to sprawdzić. Wynik to 8,8 sekundy, czyli o całe 1/10 sekundy lepiej niż deklaruje producent. Sprawdziłem też pomiar z włączoną Control Track i w zwykłym trybie, bez takiego przytrzymywania na hamulcu i wtedy wynik to 9,6 sekundy, czyli też w zupełności wystarczający. W ogóle skrzynia działa też zaskakująco dobrze, ma bardzo małe opóźnienie jak na DSG. No zobaczcie sami. Oczywiście w trybie sport jest najlepiej, ale i w normal skrzynia dobrze się zachowuje. Spalanie też jest dobre. W mieście oscylowałem między 8 a 10 litrów, a na trasie, jadąc ciągle 90-100 km na godzinę, schodziłem poniżej 6 litrów. Przy 120 było to już nieco ponad 7 litrów, a przy 140 nieco ponad 8. Jak na SUV-a z benzyną, no nie jest źle. Bak paliwa ma 50 litrów. Jeszcze przed ceną i podsumowaniem kilka słów o prowadzeniu, które jest takie typowe dla Waga. Typowe, czyli układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie jest sztywne, ale wciąż komfortowe, czyli taki miły kompromis. Karok ma też w opcji adaptacyjne zawieszenie, które moim zdaniem nie jest do niczego potrzebne. Różnica pomiędzy skrajnym ustawieniem komfort a sport nie jest jakoś bardzo duża, a znowu to nie jest auto sportowe, więc nie ma po co go utwardzać. Plus za to za hamulce, które bardzo łatwo wyczuć i wydają się bardzo wydajne. Pora więc na cennik. Podstawowy Karok 1.0 TSI 3 cylindry turbo o mocy 110 koni kosztuje 107 tysięcy złotych. Za 1.5 TSI 150 koni zapłacimy już 115 tysięcy, a dopłata do automatu to kolejne 8 tysięcy złotych, czyli 1.5 TSI z automatem kosztuje 123 tysiące złotych. Słabszy diesel 2.0 TDI 115 koni kosztuje 121,5 tysiąca złotych, a mocniejszy 150 koni diesel to 129,5 tysiąca złotych.
Najdroższa jest benzyna 2.0 TSI, 190 koni, która od razu jest 4x4 oraz automatem i jest tylko w najwyższym wyposażeniu Sportline. Stąd też cena to aż 158 tysięcy złotych. Najtańszy Karoq 4x4 to wydatek 148 tysięcy złotych i jest to 2.0 TDI, czyli diesel, 150 koni i też z automatem. Tak jak mówiłem, 4x4 występuje tylko z automatem. Pora więc na podsumowanie. Skoda Karoq to taka typowa Skoda, taki zdrowy rozsądek przy wyborze auta. Nie ma tutaj nic emocji, ale z drugiej strony nie ma się do czego przyczepić. Przestronne wnętrze, w miarę ładny wygląd, w miarę klasyczna deska z prostą obsługą i w miarę duży wybór silników, które są w miarę oszczędne. Tak, jest drogo, ale dziś wszystko jest drogie, więc taki Karoq to naprawdę zdrowy rozsądek. Cześć!